Mówiąc o początkach rodzaju ludzkiego, nie możemy pominąć genealogii Jezusa. W Ewangelii Łukasza podany jest rodowód Jezusa, łańcuch pokoleń, w których synowie stają się z kolei ojcami. I tak od Jezusa aż do samego Adama, Syna Bożego. Oczywiście podobnie jak opisy stworzenia w Księdze Rodzaju, musimy rozumieć ten rodowód Jezusa symbolicznie. Mówi bardziej o mesjańskiej misji Jezusa niż o tym, jak nazywali się po imieniu wszyscy Jego przodkowie, począwszy od Adama i Ewy. W rodowodzie według Ewangelii Łukasza liczba pokoleń jest 77. Ile średnio trwało jedno pokolenie? Biblia mówi, że na początku, po wygnaniu z raju, ludzie żyli znacznie dłużej. Jest to świadectwo wpływu ducha człowieka na jego cielesność. Matuzalem, dziadek Noego, żył najdłużej, blisko 1000 lat, stąd przysłowiowy Matuzalemowy wiek. Dopiero wraz z grzechem kondycja człowieka ulegała degeneracji nie tylko moralnej, ale także fizycznej, zdrowotnej. Średnia życia się znacznie skróciła. Możemy przyjąć, że średnia liczby lat jednego pokolenia to 50 lat. Tu narracja paleoantropologów pomaga nam znaleźć właściwą interpretację. W ciągu 3,5 miliona lat istnienia rodzaju ludzkiego, jeśli liczyć średnią wieku 50 lat, pokoleń tych było nie 77, a około 70 000. A jeśli ślady znalezione niedawno na Krecie przez polskich uczonych są śladami ludzkimi, to trzeba by tę liczbę pomnożyć razy 2. Osiągnęlibyśmy 140 000 pokoleń. Od czasu Jezusa do 5-6 milionów lat wstecz. Tak więc 77 jest liczbą symboliczną w stosunku do rzeczywistej liczby pokoleń. Zwrócił na to uwagę już święty Augustyn, wyjaśniając, że oznacza pełnię, wszystkie pokolenia, które istniały przed Jezusem. Początki człowieka pozostają tajemnicą zarówno dla narracji papieskiej, jak i dla narracji przyrodoznawczej. Papież w tryptyku rzymskim mówi, że początek jest niewidzialny. Obydwie narracje mogą sobie wzajemnie pomóc. Znalezione fakty dotyczące historii człowieka, długość istnienia, czas istnienia ludzkości na tej planecie mogą pomóc zinterpretować opowiadanie biblijne, choćby właśnie genealogię Jezusa. Z kolei również narracja biblijna i teologiczna może pomóc skorygować narrację przyrodoznawczą, paleoantropologiczną. Widzimy, że paleoantropolodzy korygują wnioski, które formują na podstawie znalezisk i czynią to z dwóch powodów. Po pierwsze właśnie z powodu nowych znalezisk, a po drugie także pod wpływem światła, jakie niesie wiara i filozofia człowieka, antropologia. Paleoantropolodzy konfrontowani przez nowe znaleziska muszą na bieżąco korygować swoją zbyt prostą nieraz teorię na temat pochodzenia człowieka od małpy. Jak z małpy w sposób ewolucyjny powstał człowiek, który jest zdolny polecieć nawet na Księżyc. I drugi powód, korekta pod wpływem wiary i filozofii człowieka. Tak, brzmi to współcześnie prawie że jak herezja, ale jest to możliwe. Dzięki filozofii człowieka, dzięki wierze, dzięki temu, co objawienie mówi o człowieku, paleoantropolodzy
mogą modelować interpretację znalezisk. Dla wszystkich oczywiste jest, że teoretycy ewolucji odrzucają pomoc, jaka płynie z wiary czy z filozofii. Mówili o tym papieże Benedykt XVI i papież Franciszek w encyklice o wierze Lumen Fidei. Pokazywali, jak w okresie oświecenia odrzucono światło wiary i właściwie przeciwstawiono mu światło rozumu. A wcześniej Jan Paweł II stwierdził ze smutkiem: w sferze badań przyrodniczych rozpowszechniła się stopniowo mentalność pozytywistyczna, która nie tylko zerwała wszelkie powiązania z chrześcijańską wizją świata, ale co ważniejsze, zrezygnowała też z wszelkich odniesień do wizji metafizycznej i moralnej. To jest Fides et Ratio 46. Trzeba przede wszystkim stwierdzić, że nie jest prawdą, że za teorią ewolucji nie stoi żadna filozofia. Teoria ewolucji, jaką się wykłada na uniwersytetach, zakłada materialistyczną filozofię i koncepcję człowieka. To znaczy człowiek i w ogóle organizmy żywe są jedynie wyższym uorganizowaniem materii. Ewolucyjnie, na zasadzie doboru naturalnego i ślepych, przypadkowych mutacji, doszło po prostu do takiego rozwoju życia na Ziemi. Zasada ta zakłada, że poza lepszym uorganizowaniem nie ma radykalnej różnicy między zwierzęciem i człowiekiem. Podobnie jak zwierzęta, tak również i ludzie w chwili śmierci po prostu kończą swoje istnienie. Takie podejście zupełnie wyklucza, pomija fakt kulturowy, na który zwrócił uwagę w encyklice Fides et Ratio Jan Paweł II. Posłuchajmy tego, co mówi na ten temat, na temat poszukiwania przez ludzi sensu swojego istnienia. Wystarczy zresztą przyjrzeć się choćby pobieżnie dziejom starożytnym, aby dostrzec wyraźnie, jak w różnych częściach świata, gdzie rozwijały się różne kultury, ludzie równocześnie zaczynali stawiać sobie podstawowe pytania towarzyszące całej ludzkiej egzystencji. Kim jestem? Skąd przychodzę i dokąd zmierzam? Dlaczego istnieje zło? Co czeka mnie po tym życiu? Pytania te są obecne w świętych pismach Izraela. Znajdujemy je w Wedach, jak również w Awestach. Spotykamy je w pismach Konfucjusza czy Lao Tse, w przepowiadaniu Tirthankhary i Buddy. Są obecne w poematach Homera czy w tragediach Euripidesa i Sofoklesa. Podobnie jak w pismach filozoficznych Platona i Arystotelesa. Wspólnym źródłem tych pytań jest potrzeba sensu, którą człowiek od początku bardzo mocno odczuwa w swoim sercu. Od odpowiedzi na te pytania zależy bowiem, jaki kierunek winien nadać własnemu życiu. Różnice między narracją biblijną i narracją przyrodoznawczą można dostrzec też w próbach wytłumaczenia wyprostowanej sylwetki człowieka, podczas gdy filozofia człowieka, także klasyczna już za czasów Augustyna, mówiła o godności człowieka, o tym, że wyprostowana sylwetka odpowiada jego wnętrzu. Tymczasem paleoantropolodzy próbują wytłumaczyć to, jak to się stało, że człowiek chodzi wyprostowany, tym, że było mu gorąco, kiedy jeszcze jako półmałpa chodził na czworaka. Jest to argument, muszę powiedzieć, dosyć zabawny. Można by się spytać, czy wszystkim innym zwierzętom, na przykład lwom czy tygrysom, też nie było gorąco i dlaczego one nie zaczęły chodzić na dwóch łapach.